Michał. Ale ładne kolory. Dzień dobry. Dzień dobry tym wszystkim, którzy będą oglądali nas na retransmisji. No, czekamy na osoby, które zawitają do nas. Część spostrzegawczych wędkarzy pewnie zauważy, gdzie jesteśmy. Ryba już wiele zdradza, ale i ten most tam po prawej stronie też, myślę, wielu wędkarzom coś podpowie. Jesteśmy nad kanałem Żerańskim na Małołęce przy tak zwanej niebieskiej kładce. My trochę się od tej kładki odsunęliśmy, ale to jest ten odcinek. Mamy informację, czy widać, czy słychać. Czekamy aż jakoś długo nikogo nie było, bo prawie minutę. Mhm. Dopiero teraz się zaczynają pojawiać ludzie, więc oczywiście prosimy o informację, jak nas widać i jak nas słychać. Przez chwilę bałem się, że tak jak kiedyś ustawiłem znowu na niepubliczne, ale widzę, że już jest. Patryk Andrzejewski, słychać i widać. Super, bardzo dziękujemy i witamy. Tak, witamy serdecznie. Ty mówiłeś o tym żerańskim. Nie chciałem Ci przerywać, ale ja w tytule dałem. Ale no to nie błysnąłem. No. Ale tak się ładnie mówiłeś, że mówię, Dobra, niech sobie pogada, tak? Michał Jurkowski, widać i słychać. Super fajnie. I co tam u Was? Skrobaliście szyby dzisiaj? Adam, skrobałeś, nie? Ja skrobałem, tak. Mnie ominęło. Ja nie Ale to skrobałem. takie pytanie było? Nie, ja się pytam widzów. Aha, dobrze. Nie, ja skrobałem dzisiaj, było grubo. A teraz się zrobiła piękna pogoda. Tak. Złota polska jesień. No tak można powiedzieć. Jesteśmy z Michałem nad kanałem Żerańskim. Przygotowujemy kolejny film na kanał Prestona na YouTubie. Na YouTuba. No takie kanałowe łowienie, tutaj fajerwerków jakichś wielkich nie będzie, jak to na kanale, ale brań jest dużo, jest co robić, więc można doskonalić swoją technikę i zarzucania, i odczytywania tego, co tam się w wodzie dzieje, więc takie przyjemne, satysfakcjonujące łowienie. Oczywiście jak jakieś macie pytania sprzętowe, to też pytajcie. Jasne, sprzętowe, niesprzętowe, śmiało, jesteśmy dla Was. Myślę, że w październiku, w sumie jeszcze wrzesień, ale w październiku trochę tych live'ów będzie, bo ostatnio było ich trochę mało, ale to spowodowane prywatnymi sprawami. A myślę, że w październiku z live'ami to tu będzie grubo. Ojejku, aż się boję. Jak oczywiście możecie, to łapka w górę, to zawsze gdzieś tam pomoże w tym, żeby troszeczkę więcej osób na tego live'a wbiło. A jeżeli chodzi czasowo, to zobaczymy. No myślę, że jakieś 40 minut. No, chyba że nie będziecie mieli pytań, to szybciej. Tak, ja sobie dzisiaj tutaj wybrałem dwie opcje do łowienia. Jedna opcja to jest w miarę blisko brzegu, bo zarzucam zestaw spod siebie, ale też był taki cel, żeby właśnie wspomnieć o takim bliskim łowieniu i o tym, że można właśnie zestaw federowy zarzucać spod siebie. No a druga linia to jest pod przeciwległym brzegiem i z jednej i z drugiej linii jakieś tam ryby udało się złowić. Teraz jakaś taka cisza nastała, nie wiem, czy tutaj jakiś drapieżnik mi tam wpłynął, czy może już są leszcze. Ja łowię na pinki, a one dzisiaj te pinki tak niechętnie chciały zjadać, więc jak za chwilę nic się nie będzie działo, to wyjmę zestaw i założę ochotkę, bo ochotka zdecydowanie tutaj tym leszczom bardziej pasowała jak pinki. Natomiast jak były płotki czy krąpie, bo też takie ryby tutaj łowiłem, no to tym rybom pinki odpowiadały. Pinki nieruszone. Także najlepsza przynęta na leszcze według mnie wchodzi do gry. Na razie pytań brak, jak będą to na pewno przerwę. Ale się ludziska dopiero zbierają, więc
Poniedziałek, pewnie wracają z pracy albo do pracy, a może przerwa w pracy. A która to w ogóle jest godzina? Bo 14:51. ja to w ogóle wypadłem z rytmu. Wojciech Tchorek, cześć panowie. Dzień dobry. Witamy. Znaczy, dzisiaj poniedziałek, nie? Poniedziałek, tak. Aż tak to źle ze mną nie jest, to pamiętam. Krzysztof M. Witam. Witaj. Dzień dobry. Wojciech Tchorek, biorą czy tak jak na jeleniu? Nie, no na Jeleniu nie było tak źle. Znaczy nie było, no. Pierwszego dnia to miałeś ładny tam. No, pierwszego dnia to się działo, to tam od pierwszego zarzutu u mnie się działo. Natomiast drugiego dnia chyba zabrakło mi tam trochę cierpliwości do tego miejsca. To było na pewno gorsze miejsce niż pierwszego dnia. Tam dno mi się bardzo nie podobało drugiego dnia na tym Jeleniu. I po 1,5 godzinie zdecydowałem się zmienić miejsce. Chociaż nie, to pierwsze miejsce, w które sobie wybrałem, to było ładne. Dopiero później jak się przemęciłem, to dno było gorsze. Jakieś tam śmieci też trafiałem na haczyku, więc to było taka trochę decyzja podjęta, chyba była dosyć pochopnie, bo i tak najwięcej ryb złowiłem tutaj z tej bliższej linii. Najwięcej, całe 2. Marcin pisze, że dzisiaj jest poniedziałek i że wita i pozdrawia super duet. Dziękujemy. Miło, dzień dobry. Krzysztof M. pisze, że ułowiłem obok Adama na MP na jeleniu. Pierwszy dzień była klasa. A no tak, pozdrawiam. Bardzo sympatyczny sąsiad, żeśmy mieli możliwość, żeby troszkę pogadać. Marcin Kiełbasa, witam. Dzień dobry. Pionek, co zastosować na staw, w którym są karpie itp., ale nigdy nic nie chcę wziąć. Ojejku, to może ich tam nie ma. Gdzieś kiedyś widziałem, jak na YouTubie, jak mówili karpie na skórkę od chleba. Chyba miałem leszcza przepraszam, że tak uciekłem. To zależy ile tych ile tych karpi jest na tym łowisku, ale ogólnie Wojciech pisze, że granat albo agregat. no to takie by było bardzo stanowcze i jednorazowe, bym powiedział. Kurczę, no na pewno kukurydza, na pewno białe robaki, na pewno dendrobeny albo dumbbellsy po prostu, jakieś waftersiki. No to są przynęty, które są skuteczne na karpie. Nie wiem, trochę mało informacji mam o tym łowisku, czy tam są karpie i nie ma żadnych innych ryb, czy... Płytko, głęboko. Tak. Ale ja bym spróbował chyba z metodą, no to taka bym powiedział najbardziej skuteczna i najprostsza do wykonania metoda łowienia. Albo jak na metodę nie chcą brać, to znaczy, że ich tam wcale nie ma, albo nie jest ich za dużo, no bo to aż nieprawdopodobne, bo karpie raczej to są takie ryby, które Biorą jak są. no dokładnie. Jeszcze jak nie ma konkurencji jakiejś zawodniczej, to co tam się dzieje? Trochę hałasu chyba będzie. No, przedmieścia Warszawy. To są przedmieścia, nie? Czy nie? No już niedaleko, tak. Chyba to już jest poza granicami Warszawy, tak mi się wydaje. Kurczę, tak było rano zimno, teraz normalnie to No teraz słoneczko można było nas na krótki tutaj... rękaw siedzieć. Tak, i co ciekawe, jak było tak chłodno, to te ryby, miałem wrażenie, lepiej współpracują. Jak to Tak. słońce już tak mocno prześwietliło wodę, to teraz tak się zrobiło cicho. Ale naprawdę ryb było wcześniej... Tu Pionek odpisał, głównie karpie i jest to dzikie łowisko. Zawsze stanowiska są pełne i przez cały dzień nikt nic nie łowi. Dziwne. No to bardzo dziwne. To Ale tak, to skąd wiadomo, że są tam karpie? tak, bo to wygląda jak tam nikt nic nie łowi, to tak jakby tych karpi tam nie było po prostu, no bo to... Albo było kilka.
No, albo ich jest po prostu mało. Dasz się pytać, tylko ja mam taką samą jakość. Dasz, nie wiem, mamy 5G, ale YouTube jakby nie zezwala na transmisję z, powiedzmy, o Boziu, na transmisję z terenu powyżej 720p. Także na pewno 4K mieć nie będziesz, no ale robimy to, co robimy. Łukasz Walędzik, witam, pogoda na rybki cacy. No, pewnie jakby było pochmurne niebo, to by było lepiej. Robert Rogiński, witam panowie, Ale troszkę ta przyjemnie. woda prześwietlona, mam nadzieję, że to nic, że to nie przeszkodzi. Właśnie zaczęło. Ojejku. Pionek odpisał, że rano widać ogrom spławów. Kurczę, to może... A to jest głęboka woda? Proszę jeszcze dać znać, czy to jest jakieś głębokie łowisko. I tu Marcin pisze, że słaba jakość zawsze było lepiej. No poczekajcie, czy ja mam brudny obiektyw? Przetrzemy paluszkiem. To wiecie, ten zasięg to też niestety zależy, czy w dużej mierze zależy od jakości internetu. To, że mam tu 5G, ja pamiętam, że na Solinie też miałem przez chwilę 5G, a nawet się nie dało nic włączyć. Marcin pisze teraz super, no to po prostu miałem brudny, sorry. Michał Kobus, witam i gratulacje za wczoraj na Wilczej Woli. Bardzo dziękuję. Pionek, do 1,5 metra w jednym miejscu. Jest dołek na około 5. To w miarę głęboko, nie? No tak, właśnie z karpiami jest tak, że one no nieraz są nie do złowienia właśnie w tej takiej głębokiej wodzie i trzeba je próbować jakimiś powierzchniowymi metodami, czyli na przykład pellet wagler, ewentualnie sinking bomb, żeby zbierać ryby, które tam wpływają w toni. Nie wiem, no ale jak jest 1,5 metra, no to też jest taka głębokość, gdzie to jest dobra głębokość do łowienia na metodę, więc ja bym tam próbował ewentualnie wieczorem spróbować przy brzegu całkiem. Ja się Zapolować to dobra na głębokość, karpie. nie? Jak 1,5 metra, ciekawe jak przy brzegu jest, ale No właśnie o tej porze raczej bym nie szukał tych głębokich miejsc, ewentualnie w tych miejscach łowił gdzieś tam właśnie jakimiś powierzchniowymi metodami. Adam pisze, nie trzeba jechać na ryby, jest się na rybach. Pozdrawiam chłopy. Pozdrawiamy. No na razie to tych ryb za dużo nie ma, ale mam nadzieję, że dostarczę Wam troszkę emocji. Wojciech Tchorek, 12 października mam zawody na Jeleniu. Jakieś rady, porady, złote wskazówki, jeśli nie tajemnica. No na jeleniu to według mnie najważniejsze jest to, żeby tam jak się tą rękę wkłada tam w ten pojemnik z numerkami, to Żeby żeby dobrze dobry wylosować. numerek wylosować. To jest myślę taka... Jak to był wujek Złota Rada? Czy... Dobra rada. No to takie coś. No. No, Jelen fajny, ale nierówny pod zawody. Tak mi się wydaje. Duża przynęta tam działała, tam duży pęczek ochotek. A ja najwięcej ryb tam złowiłem na gnojaczki. To była dla mnie przynęta numer 1. Robert Rogiński, pytanko do Adama, czy pomykał w spodniach jogger Celsius i czy są dużo grubsze od tych zwykłych? Ty dzisiaj masz Celsiusa, czy nie? Nie, ja mam te tradycyjne. O, No to bo nowe Celsiusy chyba o są tych takie same jak te stare, nie? Grubościowo, czy nie? w tych nowych nie chodziłem, natomiast mam te poprzednie Celsjusy, no to na pewno są cieplejsze, no bo to jest, spodnie są tak jakby z 2 warstw złożone. Więc jak przyjdzie większe ochłodzenie, to już mnie nie zobaczycie w innych spodniach jak Celsjusach, więc ja je bardzo lubię. I są ciepłe. Są cieplejsze, naprawdę są ciepłe. dużo cieplejsze, no, bo one są z 2 warstw stworzone, Mhm. więc muszą być, są po prostu grubsze i cieplejsze. Michał Kobus, za tydzień też walczy na Wilczej Woli. Super połamania, piękne łowisko, wydaje się, że ryb jest dużo teraz i można naprawdę tam wykręcić świetny wynik. Marcin, kiszona kukurydza, niech kolega spróbuje. To tam do tego kolegi od Karpi. O, Pionek, ok, dziękuję za informację. Michał Koreń, cześć. Witamy. cześć. Marek Filiński, pozdrowionka z Siemiatycz. Pozdrawiamy. Byłem w Siemiatyczach, nie?
Michał, ja mam wiedzieć, gdzie ty Jeśli byłeś? Matyczyn to Podlasie, nie? Czy nie? No tak wygląda. Kojarzę się z chłopakami, to film w tym roku chyba puszczaliśmy. Nawet chyba się nazywał Klasyczny Świder w Siemiatyczach, ale nie jestem pewien, już za dużo tego było. Dla mnie się to podoba. A fajny zbiornik tam mają, Tam w ogóle jest fajnie. ładna woda. No, tam tak. Pewnie następny raz na Podlasiu to może jakieś regionalnego dania spróbować. Daniel Stachurski, witam i pozdrawiam. Witamy i również pozdrawiamy. Zobaczcie, ani tu, ani tam ryb nie ma. Kurczę, no co tu się wydarzyło? Ty, a może to dalsza, co, czy nie? No właśnie ja teraz na dalszej byłem. Aha, teraz byłeś na dalszej, nie zwróciłem uwagi. Ale przynęta nieruszona. Michał Koreń, jaki odcinek rzeki polecacie na okres jesienny na północy Polski? Byliście parę razy w okolicach Elbląga, jak dobrze kojarzę. No tam w okolicach Elbląga, no to co, Nogat? Chyba tak. Michał, znaczy, zależy też na co, no bo domyślam się, że na feeder. Ja jestem z okolic Elbląga, ale niestety nie podpowiem, no bo ja to jesienią to bardziej ryby z zębami. Michał jest spinningistą, więc nie. Jak już Nie jest nie możliwość pomogę. łowienia drapieżników, to ciężko go namówić na coś A innego. to się teraz dopiero zaczęło, dobre żarcie. Krzysztof Walski pyta, czy wędka Robinson Stinger jest dobra na początek feedera. Miałeś kiedyś Robinsona Stingera w ręku? Nie miałem, więc nie. Ani nic złego, ani nic dobrego na temat tej wędki powiedzieć nie mogę. Wojciech Tchorek, Super X Super Light. Czy wiadomo, kiedy się spodziewać w polskich sklepach? To chyba bardziej Michał do No ciebie ale ja pytanie. kurczę nie wiem, jakby nie znam jeszcze takiej dokładnej daty niestety. Także nie pomogę. Czy to może to marne pocieszenie, na pewno w tym roku będą, tylko że w tym roku to jeszcze kilka miesięcy zostało. A mamy też chwilę, żebym ja zerknął, bo ty pewnie nie możesz, ale ja... Może zesnąć, jasne, jak masz iść tam, to jasne. Marek Filiński, bardzo dobra na Podlasiu kiszka ziemniaczana i pierogi. To trzeba mnie spróbować. Chłopaki mówili coś o jakichś kartaczach? Tam w ogóle tatarska kuchnia też myślę niezła będzie. Adam, jestem z Podlasia, ciśnienie skacze jak cholera, na Biebrze szczupaki, tylko na Uściach w Starorzecza, w głównym nurcie nic. No tam na Podlasiu też jest trochę i rzeczek niedużych No jest. i zbiornik. No, dużo wody jest. Czekaj, chyba mam tutaj, co to jest. Dom Zalek, czym się różni kołowrotek Daiwa Ninja 6000 od Daiwa LT? Są bardzo podobne. Dom Zalek, nie pomożemy. Jakby tutaj Preston. Chyba, że Tak, miałeś tam. Jesteśmy ludźmi Daiwa. związanymi z Prestonem i... No I korzystamy z Prestona, także no nie pomogę. ciężko. Ja nawet nie łowię tymi kołowrotkami, nawet nie wiem, czy w ręku je miałem, więc trudno jest mi powiedzieć. Dobra, sprawdziłem te super lighty. No. Mam tu napisane dostępność październik 2024, więc dla bezpieczeństwa powiem w listopadzie będą pewnie. Albo Więc w drugiej połowie października. No, więc na ten, bo powiedzmy najlepszy taki okres, gdzie te takie dobrze. wędki, które mają mocne wygięcie podczas holu będą potrzebne, to one powinny już być. Łukasz Mazur, cześć panowie, wybieram się na pierwszy raz na Jagodno i liczę na jakieś porady od Adasia. Czy jest sens ustawić się na klasyka, czy raczej metoda? Śledzę jakieś grupy i większość wędruje tam na metodę. No, zdecydowanie większość wędkarzy tam łowi na metodę. Metoda tam będzie prostszym rozwiązaniem. Ale teraz jesień dobra na Jagodno? No, myślę, że jeszcze tak. Przyjdzie taki okres, że będą przymrozki, to tam się te rybki troszkę odłączą, ale myślę, że jeszcze tak. Więc raczej metoda będzie bardziej skuteczna. No ja nie wiem, jak ktoś jest zaangażowany w feder i jak łowi na tego federa, bo tam raczej trzeba bardzo daleko zarzucać, celność jest ważna, więc no tą metodą troszkę łatwiej jest to zrobić. Ale Łukasz, mamy na naszym kanale, myślę, Są filmy. no stamtąd, są. tak. Jest kilka filmów z Jagodna, także tam można pewnie sporo rzeczy za siebie wynieść. Darek Siwiec, witam serdecznie pana Adama i pana Michała. Dzień dobry.
Wojciech Tchorek, a pan Adam co sądzi o Super AX Super Light, porównując do starych SL? Łowiłem tą nową wędką 12. Takich SL-ek nie było wcześniej, bo była 10 i 11 SL-ka. Więc no wrażenia bardzo pozytywne. Zresztą chyba już film jest na kanale naszym, jak łowię Jest tą... ostatni film z Tak. Rawy. Czy się uda taki Tak, tytuł? tak. To tam łowiliśmy 12. Właśnie tam tym kijem łowiłem, więc no przyjemne ugięcie podczas holu, 40 metr, spokojnie osiągalne, więc takie bardzo przyjemne, leciutkie wędzisko do łowienia takich delikatnie biorących ryb. A jakbyś miał porównać do starych SL? Jakbym miał porównać do starych SL, no tak jak mówię, łowiłem 12, więc nie mam porównania 12 do poprzednich, bo nie było wcześniej 12. Natomiast tak jak pamiętasz, byliśmy rok temu, wzory oglądaliśmy, jak byliśmy w Anglii. To kurczę, no piękne kije, no to będą piękne kije. Ja na pewno się przestawię z tych SL-ek, które mam na te nowe. Już te poprzednie SL-ki, no to też były świetne kije o fajnym ugięciu. Tutaj jeszcze te szczytówki w tych nowych SL-kach są dedykowane właśnie do wędzi Super Light, więc one są troszkę delikatniejsze od tych, które były w poprzedniej serii SL, bo w tamtej to powiedzmy były bardzo podobne do szczytówek od wędek Supera. Natomiast tutaj w tych SL-kach one są bardziej delikatne, mają takie mocniejsze ugięcie. Dom Zalek. Szczyce Preston Monster. Warto kupić? To Monster Handle, tak? To te? To nie te najlepsze, nie Monster Extreme, tylko Monster, tak? Albo te... Kurczę, ja się mylę troszkę. Nie, to pewnie to nowe chodzi. Monster Extreme. Mhm. No z tych Monster Extreme najnowszych, no to ja używałem model XS o długości 3,60. No to jest niezwykle mocna sztyca. To jest, ojejku, to jest taka sztyca, że można i pół brzegu wykarczować i gwoździe wbijać. No naprawdę bardzo potężna sztyca. No oczywiście za tym też ona ma grubszą ściankę, więc no też masę musi mieć też odpowiednią, żeby to wytrzymać. Natomiast jest sztyca bardzo mocna. Ja jej używam do zadań specjalnych, jak na przykład muszę podebrać jakieś takie ryby 10+, amury i używam dużego kosza do podbieraka. Wtedy właśnie tego Monster Extreme 3,60 używam. Monika Figurska pyta się, jak wstąpić do teamu Prestona. Wiecie co, jeżeli chodzi o team Prestona, to zazwyczaj jakby gdzieś tam Preston sam się po prostu odzywa do wybranych przez siebie osób, ale ja myślę, że śmiało można wysłać, jak tam ktoś ma ochotę, swoje zgłoszenia na maila. Tylko oczywiście od razu Tylko gwarantuję, nie do że... mnie. Nie do Adama, nie do Adama. Bo ja tym się nie zajmuję. Preston Innovations Poland @gmail.com. I wtedy, no jak będzie jakieś zainteresowanie, to na pewno się odezwiemy. Wojciech Tchorek, to super, bo Puchar Genloga będzie na Jeleniu, coś w listopadzie, to kije sprawdzę. Listopad na Jeleniu to ciekawe może być. No, tylko ja się zastanawiam, czy te SL-ki tam na ten jeleń, no chyba, że ten najdłuższy kij, no bo tam na jeleniu raczej trzeba było daleko łowić. W niektórych sektorach wiem, że koledzy łowili na 60 metrze. Ja w pierwszej turze łowiłem chyba na 42, trzecim jakoś tak, w drugiej trochę dalej, czy 45. Natomiast no, kolega, który wygrał sektor, łowił na chyba 55 metrze. Więc te wędki SL to raczej nie na takie dystanse. Myślę, że to nie na takie łowienie są wędki. Kamil Grat się pyta, gdzie szukać informacji o terminach zawodów? Kurczę, temat jest bardzo rozległy. To też zależy o jakie zawody chodzi, bo są zawody, które organizowane są przez Polski Związek Wędkarski. Więc jeżeli jesteś w jakimś kole, no to trzeba szukać informacji najlepiej w tym kole. Każde koło, przeważnie które znam, no to organizuje jakieś zawody. Oczywiście są koła, których działacze no są bardziej prężni, czy bardziej im zależy na organizacji zawodów i wtedy tych zawodów mają więcej, ale są też takie koła, no, które tam
nie dbają o to, żeby tych zawodów było dużo. Więc to jest po pierwsze, zawody kołowe, w każdym kole wędkarskim trzeba się o takie zawody dowiadywać. Druga sprawa, zawody okręgowe. Czyli dane koło jest w jakimś okręgu wędkarskim i ten okręg wędkarski też organizuje zawody. Tylko żeby już startować w zawodach okręgowych, no to na takie zawody przeważnie zgłasza koło. Więc trzeba też tak jakby już troszkę w kole postartować, żeby wskoczyć na szczebel wyżej na te zawody okręgowe. Są też zawody ogólnopolskie organizowane przez PZW, no ale te zawody, no to tak jak ja startuję, na przykład jest zawody z cyklu Grand Prix Polski, niektórzy na to też mówią pierwsza liga federowa, no to tam mogą startować tylko ludzie, którzy się zakwalifikowali. Zasady są takie, że startuje pierwsza 50 z poprzedniego roku i pierwsza 50 z poprzedniego roku i chyba nie wiem ilu, 15 wędkarzy, którzy się zakwalifikują, czy 20 z tak zwanej drugiej ligi albo zawodów eliminacyjnych. Różnie to jest nazywane. Więc to są takie zawody, powiedzmy, PZW. Natomiast są jeszcze zawody, które są organizowane, nie wiem, no przez Prywatnie. firmy, przez kluby, przez prywatnych jakichś wędkarzy. I o takie zawody, no to najlepiej się chyba w internecie dowiadywać, gdzieś w sklepach wędkarskich. Facebook. Tak, na Facebooku. No chyba nic więcej tutaj nie podpowiem. No. Ja z takich źródeł się dowiaduję. Gdzieś tam jakiś kolega mnie powiadomi, a słuchaj, nasz sklep gdzieś tam robi jakiś puchar, nie chce startować. Tak to się odbywa. Łukasz Mazur, oglądałem Wasz film z Jagodna, dlatego pytam, bo osobiście wolę klasyk, a metoda to tak tylko sporadycznie. Kurczę, no to trzeba pojechać z klasykiem i się zmierzyć z tematem. Dokładnie. Mocniejsze kije, dalej próbować. Jak tam z Li byliśmy, to Li łowił i na 30 metrze te Ale też ryby, więc... prawda. Krzysztof M., proszę o poradę. Szczyca Response czy Response Ultra? No to zależy do czego. Znaczy, kurczę, żebym ja też dobrze zrozumiał, nie chcę wprowadzić w błąd, bo sztyca Response, taka z tych starszych modeli, bo z, No tych, tak chyba rozumiem. Znaczy ja tak zrozumiałem. bo z tych nowych modeli to jest, no są trzy, tam jest Response Competition, Response Ultra, Ultra. i Response Carp. Znaczy ja tak rozumiem, że stara Response czy Response Ultra. No tak, tylko te Response to tam nie było Response, tam było Aha. Response XS, Response To chyba... Krzysztof, jakbyś mógł doprecyzować. Będzie One prościej. miały bardziej taką złożoną nazwę. Dobra. Michał Koreń, czy łowiłeś na filtrze klasyczny koszyczkami inline? Preston ma koszyczki do klasyka inline cage, ale nie widziałem, żeby ktoś stosował takie koszyczki. Czy taki rodzaj koszyczka jest mniej skuteczny? Gdzieś tam może próbowałem, ale te koszyczki takie inline... Kurczę, coś nie mogę... drobiazg jakiś. Nie. Te koszyczki inline są wykorzystywane do takich, powiedzmy, komercyjnych zastosowań. Komercyjnych w sensie na łowiskach komercyjnych, bo one, tak mi się wydaje, że to o tych mówimy, że to są koszyczki, które występują w systemie IC... Ojejku, ale bym zarzucił z nad głowy. To by było wesoło. Mam zaklipowane na 10 metrów, więc jakbym tak sieknął zza głowy, bo przed chwilą rzucałem na 30, to by było wesoło. No dobra, wracając do tych koszyczków. Więc to są koszyczki w systemie ICS. Więc jak pomyślane jest to po to, że jak ktoś, nie wiem, łowi na łowisku komercyjnym na metodę, chciałby łowić na klasyka, czy na klasyka, no takim tego typu koszyczkiem, no to może zdjąć po prostu podajnik od metody, założyć koszyczek właśnie taki inline. Myślę, że to o tym jest mowa. A ja na takim, powiedzmy przy takim klasycznym łowieniu, na feder klasyczny, no to nie używałem ich. Daniel Stachurski, dorabiasz szczytówki czy łowisz na standardowych? Jak dorabiasz, to kogo byś polecił? Większość mojego łowienia to jest mimo wszystko standardowe szczytówki, natomiast używam też hybrydowe szczytówki. Wszystkie szczytówki hybrydowe, które posiadam, mam od Tomka Drewniaka. Pozdrawiamy, Tomek.
Tak, pozdrawiamy Tomka, jak będzie słuchał. Więc ja używam Tomka Drewniaka szczytówek, natomiast jest jeszcze kilku wędkarzy, którzy takie szczytówki robią. Piotrek Mołdoch ma swoją pracownię na Roztoczu, chyba w Zamościu, nie wiem dokładnie. Piotrek, jak przekłamałem, to proszę popraw. Więc Piotrek Mołdoch, Bartek Kamiński w centrum Polski. No i są pewnie jeszcze wędkarze, którzy takie rzeczy robią. Wojciech Tchorek, a rozmiar slotów szczytówek w nowych Supera Light są takie same jak w X czy starych SL? Wydaje mi się, że tak. Możemy za chwilę zrobić test. Ja i tak już tutaj rytm łowienia straciłem. Nie robię tego jak należy, więc zarzucę zestaw i zejdę z kosza, bo chyba mam ze sobą te szczytówki, więc Tu mamy tak, Marek Gabin, witam. Witamy. Piotr Ingielewicz, witam. dzień dobry Cześć panom. Piotrek. Krzysztof Kowalski, coś się dzieje na kanale Niepołomnice, ryby podobno padają, jakieś zatrucie. Coś wiesz? Nie mam takich informacji, nic nie wiem. Pierwsze słyszę. To niepokojąca wiadomość. Marek Gabin pisze, co się dzieje? Odra, Dzierżna, teraz Wisła. Krzysztof M. Tą na zawodach. Chodzi o szczycę. To na zawodach na Jeleniu. Miałem w ręku Respons Ultra Handle. Czy warto dać za nią około 400 zł i wagę mniejszą o 11 gram od szczycy Respons Competition Handle? No to już każdy musi rozstrzygnąć. Kurczę, ja nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić, ale mogę? Nie wiem, co chcesz powiedzieć. Słuchajcie, różnica jest niewielka, jeśli weźmie się te dwie sztyce do ręki. No. Ta competition jest naprawdę świetna też. One obie to są topowe sztyce w mojej ocenie. Więc ja myślę, że zarówno użytkownicy tych ultra, jak i sztyc competition, Powinni być zadowoleni. no na pewno będą zadowoleni. Wyjątkowe sztyce, naprawdę sztyce są wyjątkowe. Filip Janusz, Kisielewski, cześć chłopaki. Witamy. Goofy się pyta, czy coś zapaliśmy. O, ogólnie tak. Maciek Perkowski, Michał, widziałem twoje wyczyny na FWA. Oj, tam wpadło. Maciuś, weź go tam podkręć, bo widzisz, skromny jest. Krzysztof Wojciech Chorek, będę wdzięczny za test, bo też używam szczytówek od Tomka Drewniaka. Dobrane mam na X i SL stare, są takie same. Tak, no bo tam jest średnica 2,5 mm. Myślę, że to też jest 2,5, tak mi się wydaje. Kurczę, tylko nie wiem czy mam, bo nie wiem czy nie zostawiłem po prostu w pokrowcu na wędki. Mogłem tu nie przełożyć, Holender. No nie, chyba teraz tak od ręki to ja nie pomogę z tą szczytówką, niestety. Proszę do mnie w wiadomości prywatnej napisać i wtedy dam znać, bo będę mógł to w domu porównać. No, Tutaj ja zostawiłem w opakowaniu chyba razem z tym. to daj znać Wojciech tam Adamowi na fanpage'u i Adaś na pewno odpowie. Nawet nie mam tutaj możliwości. Wojciech napisał, że dobrze napisze. Mamy 35 minutę live'a, myślę, że jeszcze jakieś 5 minutek i będziemy gdzieś tam wracać do swoich obowiązków. Kuba Cisiowski, siema. Dzień Cześć. dobry. Także jak macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało.
O, muszę sobie trochę dokroić dendrobenki. Się posucha zrobiła. No tak jak mówisz, wyszło to słońce i te ryby się... Dezaktywowały. Tak. Marcin Kiełbasa, uciekam, powodzenia i do następnego. Powodzenia, Trzymaj się. dzięki. Marek Koryń, czy będzie film z nowościami Prestona na październik? To... Nie, chyba Nie, nie. nie będzie. Michał, ile tych nowości? Ile to można? Kurczę, i tak w tym Dajcie- roku tych nowości to poszli na grubo, trzeba przyznać. Dajcie, żeby nowości zrobiły się stare i wtedy będzie można ruszać znowu. Będzie prezentacja starości. Konstantin C. Witam, czy używasz fluorokarbon na przyponach? Nie. Nie używam, ale rozpatruję taką możliwość. Tak właśnie się zastanawiam, bo może napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jakie macie spostrzeżenia na ten temat. Ja jestem stara szkoła i Ja nie podpowiem, ja fluorokarbon używam do łowienia okoni. ja w Spławiku miałem taki moment, że no nie używałem innych, można powiedzieć, przyponów jak fluorokarbon. Natomiast jak zacząłem łowić tą metodą federową, no to po prostu z żyłki wiąże i tyle. No, uważam, że to leży na dnie i nie powinno rybie przeszkadzać, ale też sobie zdaję sprawę, że ryba może obserwować opadającą gdzieś tam przynętę. Więc podczas tego opadania teoretycznie ta może być widoczna ta linka. Ale nie wiem, no ja łowię tradycyjną żyłką. Filip Janusz Kieślewski, czy system off-box pasuje do kosza Absolut? Jeszcze raz? Czy system off-box pasuje do kosza Absolut? O kurde, a co to jest systemowo? Filip, jakbyś mógł rozwinąć pytanie. No bo ja tak na pamięć to nie znam wszystkich produktów, przepraszam. MM Fizyk pyta się, czy Aleksandrów czy Kobiałka? Ani to. Na Małołęce jesteśmy. Michał Koreń, z nowości to czekam na kołowrotek Extremity SD. Zapowiedź była super, mam nadzieję, że taki będzie. No zobaczymy, ja też jestem ciekawy. Jak widzicie, no, my też jeszcze czekamy. Tak, a poczekaj, bo tam jeszcze było, Co? było pytanie. O to w box, ale to czekamy aż A, o ten off-box. na wytłumaczenie. No tak, tylko ten off-box to system off-box to ja nie wiem, czy tu nie chodzi Co, to zapięcie? ogólnie tak Ogólnie, o nie? te wszystkie zapięcia i tak dalej, nie? No to Więc ogólnie jeżeli wszystko pasuje. chodzi, to po to zostało wymyślone. Ogólnie wszystko w Prestonie działa w ten sposób, jeżeli to rzeczywiście chodzi o ten system zapięć. W Prestonie działa to w ten sposób, że bez względu na to, który kosz macie, czy to jest Inception, czy to jest właśnie Absolut, to możecie do niego zamontować, nie wiem, każdą tackę boczną, każdą platformę, każdy uchwyt, każdy federarm, który jest w ofercie Prestona, bo tam są redukcje, które pasują zarówno na nogę 30, po wyjęciu redukcji pasuje na nogę 36, więc jeśli tego dotyczyło pytanie, to tak, to pasuje, chyba że jest system off-box, to jest coś innego, o czym ja myślę. Jeszcze Krzysztof Kowalski pyta, czy coś wiesz o wędkach S-Kanal? O, nie wiem co to jest. Ja też nie wiem. Nie wiem co to jest. Fiderasiewicz, cześć panowie, zapraszam kiedyś na Sulejów, zwłaszcza późną jesienią, pozdrawiam. A myśmy chcieli jechać na Sulejów późną jesienią, nie? Mhm. Ja nie Cześć wiem, Bartku, gratulacje wczorajszych zawodów. Bartek wygrał wczoraj puchar, finał Robinsona, tak na to marginesie. gratulacje. No ja nie wiem, czy my tą późną jesienią w tym roku tam nie zawitamy. No bardzo chętnie. I to bardzo możliwe. Robert Papuziński, cześć Adam, pozdrawiam. Cześć, pozdrawiam. Nie dobra, wybiła 400 minuta. Ja poczekaj, Viola, możecie pokazać drugi brzeg? No proszę. Tak pod słońce słabo widać, może z tej strony. O.
dla tych, co tutaj nie wiedzą, gdzie, jak to jest usytuowane, to jesteśmy na kanale żerańskim. Myślę, że stąd do centrum Warszawy to będzie 20 parę kilometrów. Do Rogatek Warszawy pewnie z 5. Wiola pisze, że jesteś niemalże naprzeciwko mojego domu. Machamy. Pozdrawiamy, Wiolu. To ja Wioli tłumaczę, jak tu jest pięknie. Robert Papuziński, nogi w podejście 30 czy 36 masz. A platformę jaką polecisz? Nogi w podejście. No, tak jest napisane, ale to nie chodzi o koszt po prostu. No dobra, to ja powiem po swojemu, bo jakie masz, to znaczy, że jak ja mam, nie? Tak. Jeżeli chodzi o koszt, to jest Absolute Station, czyli nogi o średnicy 36 mm. Jeżeli używam platformy, to używam platformy Absolute Platform, też od Prestona, i ona też jest na nogach o średnicy 36 mm. No mam podejście do tego takie, że platforma musi być na takich, według mnie, no grubych nogach. Musi być wszystko stabilne, więc tą platformę polecam z czystym sumieniem, nawet wczoraj na niej łowiłem. Fajna, kompaktowa do transportu, bo ładnie się składa i bardzo wygodna, gdy się z niej łowi. Więc to będzie dobry wybór na pewno. Michał Rybarczyk, witam. Ostatnio na zawodach przetestowałem sposób z białymi robakami na bagnecie. Efekt przerósł moje oczekiwania. Czy warto rozważyć podawanie robaków do podajnika dla poprawy efektów pod karpie? Oczywiście można próbować coś takiego. Jeżeli byście, nie wiem, zapytali Włocha, nie wiem, Serba, czy innego jakiegoś wędkarza z takich nacji, co łowi dużo karpi, to wy wam powiedzieli, że białe robaki to jest świetna rzecz na karpie. Karpie po prostu bardzo lubią białe robaki. W Polsce może łowienie karpi jest mniej popularne, bo w naturalnych łowiskach te karpie nam nie występują w takich ilościach, jak właśnie w tych południowych krajach. Ale można próbować białe robaki, dokładać po kilka sztuk. Można też kleić białe robaki i podawać. Myślę, że też w metodzie, w podajniku do metody klejone robaki można podać, więc kurczę, no ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Także proszę spróbować i myślę, że mogą efekty zaskoczyć, tak jak te na bagnecie. Konstantin C. Preston AccuPower czy Reflow Power? Dla mnie zdecydowanie reflo. Ja wolę starsze te żyłki. Więc... Filip podpowiada, że układ jezdny off-box. Czy pasuje do Absoluta? A to, dobra. Dobra, to już wiem, o co chodzi. No kurczę, nie wiem, bo ja tego nie używałem, ale myślę, że pasuje. Tak, Trzeba zobaczyć, czy mocowanie tam tych uchwytów i nóżek jest na nóżki o średnicy 36 mm. Jeżeli tak, to myślę, że będzie pasował. No, ale Ale nie 90... wiem tego, bo ja nigdy tego Wydaje mi się, że pasuje. nie używałem. MM Fishing. Wczoraj dobrze leszcze wchodziły spod drugiego brzegu. No ja próbowałem też pod tym drugim brzegiem, coś tam złowiłem, ale To na filmie. tak, to zapraszamy na film. Robert Papuziński. Ok, dziękuję. Krzysztof Kowalski. Do następnego live. Pozdrawiam. No i my też się będziemy żegnać. Także dziękujemy Wam za aktywność, za pytania. No i ogólnie. Tak, No. bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem. Tak, do zobaczenia następnego live'a. Na następnym live'ie mogę powiedzieć, że myślę, że za około 2 tygodnie. No i standardowo do zobaczenia w piątek o 18 na kolejnym filmie i żegnamy z Wami się takim oto pięknym garbusem 45 cm. Ty Michał, ty zmień kurna dawkowanie. Na razie. Na razie, do zobaczenia.